Siemano Władki, mam nadzieję, że weekend był dla Was bezpieczny. Witam w kolejnym, chyba 6. już odcinku LPG, czyli Luczyn po godzinach. W ostatnim odcinku pokazałem Wam wymianę oleju i wywalonych uszczelniaczy w lagach w tryplaku. Natomiast w tym odcinku wymienimy lusterka na takie, które teoretycznie mają się nie rozlecieć od razu po jednej glebie i zmontujemy drugi zestaw bagażu, który powinien nieco lepiej nadawać się do jazdy w terenie niż twarde kufry aluminiowe. Spróbujemy także wymienić opony bez montażownicy, używając tego, co mam tutaj pod ręką. Przy okazji zrzucania koła zmienimy sobie od razu zębatki, bo wydaje mi się, że nieco inna ilość zębów lepiej pasuje do charakteru tego motocykla i jazdy, jaką w tej chwili na nim uskuteczniamy. Przy kolejnej okazji wyszły jeszcze klocki z tyłu. To drobiazg, ale też Wam pokażę, bo widziałem w niektórych tutorialach, że każą zdejmować całe koło, co w tym przypadku jest po prostu stratą czasu. Na koniec, ze względu na to, jak trzeba było się uszarpać z tymi kołami w dużym motocyklu, zrobimy sobie z odpadów swoją taką prowizoryczną montażownicę, dzięki czemu, miejmy nadzieję, unikniemy w przyszłości takiego szarpania się i kombinowania ze zdjęciem opony. Dla osób nowych, które nie wiedzą, gdzie się w tej chwili znajdujemy, daję link do filmu, na którym zobaczycie, jak tworzę to pomieszczenie od zera. Wszystkie osoby zainteresowane tymi tematami zapraszam do oglądania i pamiętajcie, że w komentarzach możecie zostawiać swoje pytania do następnego odcinka LPG. Dla wszystkich osób, które nie opuściły jeszcze nigdy asfaltu, nie próbowały swoich sił ani z małym endurakiem, ani tym bardziej z wielką turystyczną krową na kostkach, tutaj jeździ się po piachach, błocie, korzeniach, wodzie, na podjazdach, zjazdach, kolejnach i wszelkiej innej nawierzchni, która po drodze wpadnie Ci pod koła. Praktycznie na każdym wyjściu próbuje się czegoś nowego, dlatego odkładanie motocykla, gleby i wywrotki nie dziwią raczej żadnej osoby szukającej szczęścia poza asfaltami. Można chyba wręcz powiedzieć, że jest to nieodłączna część całej tej zabawy. Najważniejsze, zwłaszcza na początku, to ćwiczyć i mierzyć siły na zamiary, by nie zacząć kariery od poważnej kontuzji. Sam motocykl można natomiast przygotować w taki sposób, że będzie zasadniczo odporny na niewielkie gleby, upadki i wywrotki. Zasadniczo. Oryginalne lusterka wytrzymały kilka pierwszych wyjść. Lewe pękło przy uślizgu przedniego koła na błocie przy stosunkowo niewielkiej prędkości. Zastanawiałem się, czy co kilka wyjść wymieniać Chińczyki, czy niestety zainwestować z góry więcej i kupić coś, co nie będzie się tak szybko niszczyło. Ostatecznie wybrałem to drugie rozwiązanie. Czas pokaże, czy rzeczywiście są warte takich pieniędzy i są takie wytrzymałe. Na razie mam raczej dobrą opinię. Zaliczyły już ze mną 3 gleby, w tym jedna lepsza na betonie i nie ma na nich ani śladu. Odkręcamy oryginalne lusterka. Dajemy kapkę kleju do gwintów i wkręcamy te ramowskie kulki w gniazda od lusterek. Zaciskamy ramię od lusterka i próbujemy dokręcić, ile wlezie. Jedyne co pozostaje, to założenie szkiełka i ustawienie lusterek tak, jak nam się wydaje, że będzie ok. Pytanie o zasilanie kamery na motocyklu, czy robić to z ładowarki, czy za pomocą powerbanka. Jeśli mówimy o stałym zasilaniu kamery na kasku, to zdecydowanie nie polecam podłączania kamery żadnym kablem na stałe do motocykla. Jeśli to, co robisz, wymaga zasilania na wiele godzin, to wystarczy podłączyć kamerę do powerbanka, a powerbanka schować do wewnętrznej kieszeni w kurtce. Na załączonym obrazku widzisz właśnie Szymona, który korzysta z dokładnie takiego rozwiązania. Nie ma żadnych plączących się kabli, ani ryzyka, że coś gdzieś się zahaczy, pociągnie czy szarpnie. Ze stałego źródła zasilania w postaci gniazda zapalniczki lub bezpośredniego podłączenia pod akumulator, oczywiście z użyciem przetwornicy, korzystamy tylko w przypadku kamer montowanych stacjonarnie, ale to też nie zawsze. Jeśli chodzi o bagaże bardziej adekwatne do naszej aktualnej jazdy, wybrałem raczej mało znaną jeszcze w Polsce firmę Lone Rider. Według producenta te torby powinny wytrzymać najlepsze traktowanie, ale jest to informacja, którą na pewno dość szybko zweryfikujemy. Na ogon mamy usztywnianą torbę Overlander 30, która w sytuacji awaryjnej może służyć również jako wielki plecak. Usztywnienie pakujemy do środka i przypinamy na rzepy, tak by torba nabrała odpowiedniego kształtu. Torba jest wodoszczelna, zamykana przez rolowanie, posiada zaworek do wypuszczania nadmiaru powietrza, zapinana na 3 paski i dodatkowo taką wielofunkcyjną klapę. Montaż na motocyklu jest bardzo prosty, wystarczy sprytnie poprzeplatać kilka pasków z klamrami i można ją przypinać.
Ja dołożyłem jeszcze do niej taką małą torebkę, która domyślnie jest zaprojektowana na kierownicę do dużego GS-a, tak żeby wszystkie niezbędne rzeczy mieć na szybko pod ręką, w tym również prezenty i gadżety, które dla Was zostawiam. Przy okazji wleciała też taka malutka osłonka zakładana na kolektor i chroniąca przed kamieniami. W zestawie z torbami bocznymi Motobags, bo to o nich tutaj zaraz będzie mowa, mamy dwa wodoszczelne worki, jeden 20, drugi 10-litrowy. Jest także zestaw zamykanych saszetek różnego rozmiaru, ułatwiający segregowanie rzeczy w torbach. Podstawowe, niezbędne narzędzia możemy spakować i zabrać ze sobą w takiej zwijanej rolce. Dzięki kilku mniejszym torbom o różnych pojemnościach możemy w bardzo łatwy sposób dopasować ilość zabieranego bagażu do danego wyjazdu czy wypadu. Pytanie o to, jak mi się sprawują produkty Lone Ridera. Te duże boczne torby Motobags zaraz sobie założymy wspólnie. Niestety nie mogę na ich temat powiedzieć na razie nic konkretnego, ponieważ dopiero co do mnie przyszły i jeszcze nie miałem okazji z nimi jeździć. Inaczej jednak sprawa ma się z centralną torbą Overlander oraz tymi mniejszymi torbami akcesoryjnymi. To, co mogę w tej chwili już od siebie powiedzieć na ich temat, bo zostały już przeciągnięte na kilku wyjazdach i zaliczyły kilka gleb, to, że rzeczywiście trzeba im przyznać, że są całkiem mocne, nic się do tej pory nie podarło, nie zniszczyło i faktycznie są całkowicie wodoszczelne. O ile kufry aluminiowe to najwygodniejsza w użytkowaniu forma bagażu, nie trzeba nic zwijać, zawijać, zapinać na paski, po prostu otwierasz klapę i zamykasz, o tyle, jeśli chodzi o jazdę offroadową, nie są one niestety idealnym rozwiązaniem. Po pierwsze, nie są w stanie bezszkodowo wytrzymać nawet dość delikatnych upadków, każde puknięcie je gniecie, drapie i niszczy. Kilka takich wyjść i mogą dosłownie nadawać się na śmietnik. Druga sprawa to, że ryzyko kontuzji podczas jazdy po zbyrach z takimi twardymi kuframi jest dużo większe niż z bagażem miękkim. Podczas upadków bardzo często zdarza się, że jednak mimo najlepszych chęci i tak wciąga nam te giry pod kufry. Także w mojej skromnej opinii kufry aluminiowe jak najbardziej tak, ale raczej na wypady po asfalcie, ewentualnie jakichś szutrach. Na trudniejsze wycieczki zdecydowanie warto poszukać bagaży miękkich, odpornych na uszkodzenia i bezpieczniejszych dla nas samych. Te Lone Ridery mają od niedawna system szybkiego demontażu. Oznacza to, że przy zakładaniu trzeba się trochę więcej napracować, ale za to później możemy już szybciutko je zakładać i zdejmować w przeciągu kilku sekund, tak jak kufry aluminiowe. Zaczynamy od odkręcenia płyty od torby. Musimy poprzekładać także wszystkie paski. Kiedy płyta jest już luzem, pora na odkręcenie zaczepu oraz dystansu. Ten dystans, który tu widzicie, jest potrzebny w przypadku osób, które mają stelaże i kufry z podcięciem na wydech. W przypadku stelaży prostych, takich jak u mnie, musimy go zdemontować i założyć uchwyt bez niego. W drugiej torbie robimy dokładnie to samo, nie mamy jedynie dystansu do usunięcia. Z obu płyt odkręcamy także po 4 uchwyty stelaża, 2 dolne i 2 boczne. Gdy płyty są już gołe, robimy przymiarkę do swojego stelaża i wyznaczamy najlepsze miejsca do zamontowania wszystkich uchwytów. Odległości staramy się dobierać tak, by zarówno uchwyty dolne, boczne, jak i ten górny ciasno trzymały całą płytę do stelaża i nie pozwalały na ruch w żadnym kierunku. Jak mamy to już obcykane, wszystko elegancko pasuje i zameczek śmiga jak ta lala, to przechodzimy do ponownego montażu płyty na torbę. Wkładamy z powrotem do środka wszystkie płytki mocujące, przez które przykręcamy dużą płytę. Na razie tylko delikatnie łapiemy, dokręcać je będziemy ręcznie, są to bardzo delikatne śrubki, dlatego nie poleca się dokręcać tego udarem. Jak całe towarzystwo trafiło już szczęśliwie na swoje miejsca, to dokręcamy już ręcznie na gotowo, ale tak z nie za dużym chlebkiem, żeby ich nie poukręcać. W tym momencie skapnąłem się, że znowu dałem ciała w identyczny sposób jak w pierwszej torbie, przykręciłem płytę bez przełożenia pasków. Na szczęście tragedii nie ma, jak się trochę pogmera, to idzie to przełożyć nawet z założoną płytą. Ci, którzy lubią torbę sztywną, trzymającą kształt, mogą zapiąć do środka to twarde wypełnienie, natomiast ci, którzy przywykli już z biegiem lat do torby miękkiej i pomarszczonej, mogą pominąć ten krok. Jeśli wszystko zostało wykonane mniej więcej prawidłowo, to montaż torby polega na nałożeniu jej na stelaż i zamknięciu zamka. Pytanie o ponowną dostępność bluz. Zdaję sobie sprawę, że bluzy i koszulki są praktycznie nie do kupienia już od kilku miesięcy. Niestety, mimo najlepszych chęci, nie jestem w stanie w pojedynkę ogarniać wszystkich tematów. Obiecuję, że jak tylko pogoda zejdzie na psy, przygotuję dla Was kolejną partię luczynowych fatałaszków. W tej chwili dostępne są natomiast jeszcze bryloki i wlepy.
Bierzemy się za zmianę laczków. Bridgestone Adventure Crossy AX41 wymieniamy na motozy, traktory, niby Rally, a nazywają się Roll Z. Cholera wie, jak to się ma czytać. Wciskamy trochę tłoczki, tak żeby tarcza złapała nieco luzu. Wykręcamy czujnik od ABS-u. Puszczamy główną śrubę ośki. Widać, że skurczybyk majster nie miał klucza i orał ją elegancko jakąś żabą. Ściągamy dystans od regulacji napięcia łańcucha. Wysuwamy odrobinę całą ośkę, na tyle byśmy mogli posunąć całe koło do przodu i zrzucić łańcuch. Jedną ręką przytrzymujemy koło do góry, drugą wyciągamy ośkę. I to tyle, można wyciągać koło. Wykręcamy wentyl i spuszczamy powietrze. Zwilżamy delikatnie rejon, żeby nie gmerać przy suchej feldze. Nie mamy niestety żadnej montażownicy ani nic takiego, ale chciał nie chciał, potrzebna jest na jutro rano, więc tak czy siak musimy ją spróbować odkleić tym, co mamy pod ręką. Niestety dosyć szybko okazało się, że tymi małymi łyżeczkami, którymi robię opony dętkowe w Enduraku, na tym schabie wiele nie podziałamy. Jako że opona i tak musiała być jakoś zmieniona przed wyjazdem, przyszła pora na nieco inne pomysły. Udało się, wreszcie ta Franca puściła. Strzelenie takiej opony, żeby odkleiła się i puściła od felgi, to najtrudniejszy element całej tej wymiany. Dalej to już normalnie, tak jak zawsze, lecę sobie na 3 łyżki, aż do zdjęcia opony. Czyścimy ranty oraz opaskę i sprawdzamy, czy nie ma na niej żadnych uszkodzeń. Smaruję krawędzie siuwaksem do opon. To samo robię z krawędziami nowej oponki. Nakładamy felgę za jeden rancik opony. Po drugiej stronie trzeba już trochę podłubać. Naciągamy oponę łyżkami na felgę. Oponka założona. Ja daję jeszcze odrobinkę siuwaksu pod rancik, żeby skórka po wyschnięciu dobrze skleiła. Oponkę dmucham tymczasowo wyższym ciśnieniem niż docelowe i zostawiam na jakiś czas, żeby sobie dobrze siadła. Pytanie o membranę wodoodporną w jednej z moich kurtek. Tak, wypinana membrana działa i spełnia swoją funkcję. Gore-Tex to również dobry pomysł, jeśli szukasz takiego rozwiązania. Ja osobiście nie przepadam za tymi wszystkimi foliami, bo zaraz jestem w tym cały ugotowany. Używam ich tylko w ostateczności przy niskich temperaturach. Przy okazji zrzucania koła zmienimy sobie teraz zębatki. Z tyłu zamiast 42 zębów zrobimy 45, z przodu zamiast 16 damy 15. Tym samym zgolimy trochę prędkość maksymalną, z której tak na tych motocyklach nigdy nie korzystamy, a dołożymy mu jeszcze więcej miodu z dołu. Spoiler, od razu mogę wam powiedzieć, bo pojeździłem już trochę na nowych zębach. Na jedynce to można dziewictwo stracić normalnie. To był strzał w dziesiątkę, dokładnie o to mi chodziło. Kurna, jakiego to ma kopa teraz? Siądź sobie. Ta Afryka będzie mulasta dla ciebie, no ale... Przy Afrykę znam. Zębatka z tyłu wymieniona, teraz pora na przód. Odkręcamy i zdejmujemy osłonę zębatki. Odginamy narożnik podkładki. Usuwamy nakrętkę trzymającą zębatkę. Luzujemy łańcuch dookoła zębatki i ją wyciągamy. Widać, że już ząbki ma trochę wybrane. Zakładamy nową zębatkę. Zakładamy podkładkę i nakrętkę. Podginamy podkładkę i zakładamy plastikową osłonę. Zanim przejdziemy do zmiany opony z przodu, zakładamy tylne koło i naciągamy łańcuch.
Pytanie o to, czy osoba mająca 1,82 m wzrostu będzie się czuła komfortowo na MT-07. Jest taka szansa, ja jestem trochę wyższy od Ciebie i z reguły przez kilka pierwszych godzin jazdy nie narzekam. Aczkolwiek, tak jak zawsze powtarzam, nie ma co wróżyć z fusów, tylko trzeba się pofatygować, przymierzyć. Każdy jest zbudowany inaczej, to co dla jednego jest wygodne, dla innego może być nie do przyjęcia. Przechodzimy do zmiany gumy z przodu. Tutaj również miałem do dyspozycji tylko małe łyżeczki, więc musiałem sobie poradzić w inny sposób. Na szczęście oponka cieńsza, więc i sprzętu mogłem użyć nieco mniej ordynarnego. No i jedziemy od początku. Czujniczek, zaciski hamulcowe. Usuwamy kraszpady przedniej osi. Odkręcamy śrubę trzymającą ośkę. Luzujemy spód lagi. Tych śrubek nie musimy wykręcać do końca, wystarczy, że będą luźne. Jedną ręką unosimy koło do góry, drugą wyciągamy ośkę. To tyle, koło jest już luzem, bierzemy się za walkę z gumą. Wszystko robimy tak samo jak w przypadku pierwszego koła, także tutaj dam odpocząć swojej gębie od gadania i Waszym uszom od słuchania mojego głosu. Zobaczcie sobie, czym udało mi się odkleić tę oponkę. Been going for a minute, now I'm back with this comes off. Goons in the club, keep stopping jump off. Back up for the high, let the pumps off. In the graveyard, this big bitch jumped off. All we wanna do is You win! Kółko gotowe, zakładamy na motocykl. Pytanie, czy polecę jakiegoś dobrego mechanika z okolic Koluszek koło Łodzi. Niestety nie potrafię polecić żadnego mechanika, ponieważ od kilku lat nie korzystałem z żadnych usług tego typu. Dawno więc wypadłem z obiegu, co kto gdzie i jak robi. Ale szansa nie jest stracona, może ludziska w komentarzach podpowiedzą Ci coś w tym temacie. Żeby wymienić klocki, musimy zacząć od wciśnięcia tłoczków. Najlepiej użyć do tego czegoś, czym nie podrapiemy tarczy. Wyciągamy spinki i wysuwamy trzpień, czyli poprzeczkę trzymającą klocki. Teraz możemy już wyjąć same klocki. Widać, że klocki po poprzednim właścicielu są już całkowicie zajechane. Wkładamy nowy klocek od wewnętrznej strony na swoje miejsce i przekładamy trzpień do połowy, tak by go zablokować. Wkładamy drugi zewnętrzny klocek na swoje miejsce, przekładamy trzpień do końca i zapinamy z powrotem spinki. Pompujemy trochę hamulec, żeby nowe klocki doszły do tarczy i temat zamknięty. Odklejenie tych dużych opon od felgi stanowiło największe wyzwanie w tej całej zabawie i było najbardziej czasochłonną czynnością. KTM zjada opony w oczach, także nie ma możliwości, żebym za każdym razem tak się z tym szarpał. Zebrałem trochę odpadów, które mi zostały i kilka walających się u sąsiada po kątach kawałków stali. Serdeczne pozdrowienia dla sąsiada. Spróbuję zrobić bardzo prostą montażownicę, a właściwie to tylko jej część. Tak naprawdę potrzebuję wyłącznie dźwigni do napoczęcia opony, reszta, tak jak widzieliście, to już dość prosta sprawa. Mam pomysł, jakbym chciał, żeby to mniej więcej wyglądało. Nie miałem jednak czasu myśleć nad żadnym schematem ani projektem. Także jedziemy zasadniczo na żywca i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie.
I'll get you, bitch! Stay on top but remain from the underground. We don't make mistakes. We have happy accidents. Relax and take notes while I take toke of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke, gun smoke.
a hooker layer. Motherfucker, say your prayers. Hail Mary. Smack the bitch in the face, take her Gucci bag and a North Face off her back. Jab her if she act funny with the money. Oh, you got me mistaken, honey. Who's the one you call Mr. Macho, the head honcho, swiftest. Robota skończona. Przy kolejnej zmianie opon przetestujemy sobie, jak to się sprawdzi w praniu. Dzięki za oglądanie i do usłyszyska niebawem. According to the Witcher, oh valley of plenty, oh valley of plenty, oh. Co to jest takie czarne i szybkie? Luczyn dosiada i zamyka szybkę. Ludzie, lepiej uciekajcie z ulicy, bo z daleka słychać jak czarna perła ryczy. Wszystko zapięte, o, manetka w rękę. Prawa jazdy nie zabrali mu jeszcze na szczęście. Lepiej zapinaj pasy, chociaż tutaj ich nie ma. Polski Ghost Rider stary, to nie ściema.